Siemanko, środowy, poranku. Hello, morning. This is Maxi, this is my viewers, Maxi viewers. Dziś pod opieką tajskiego wspinacza, jeden z lepszych. Maxi jest tu bossem, Maxi jest tu szefem. Idziemy się wspinać wielowyciągowo. Dziś chcemy zrobić drogę o nazwie Humanity, wyceniona na 6B. No i to będzie też taki, tu jest lokalny klasyk. Dziś na planie wsparcie. Iwonka powróciła. Yeah, you good? I'm good, thank you. Now you can put your shoe on. Yeah. Nie wiedziałem, z dołu tego nie było widać, że tu są takie zakamarki. Fascinating. Yeah. O, komary tu zacinają. Okay. Ogólnie wielowyciągów w życiu już zrobiłem no kilkanaście, ale to będzie mój pierwszy w języku angielskim. Okay. Can I go? Yep. Okay. For sure. Cała ta dzisiejsza wspinaczka to jest taka usługa, którą można kupić w lokalnym basecampie. Wspinaczka wielowyciągowa. Aby skorzystać z tej usługi, trzeba być już wprawionym wspinaczem, bo to nie jest kurs, na którym się uczymy wspinać, tylko to jest po prostu taka aktywność pod opieką lokalnego przewodnika wspinacza. I to jest dość droga usługa, bo to kosztuje 6000 tajskich batów, czyli ponad 600 zł za zrobienie jednej drogi, czy tam za jednego tripa. My dziś robimy drogę o nazwie Humanity na ścianie Tonsai Tower. W ostatnim odcinku opowiadałem, że będziemy się wspinać na Taiwan Wall, ale po przegadaniu tego z Marcinem postanowiłem wspinać się na Tonsai Tower, ponieważ tu jest ciszej, po prostu będzie przyjemniej się tu wspinać. Na Taiwan są większe trudności i tam dużo łodzi się kręci i strasznie to hałasuje. Zresztą w tym odcinku niestety tego hałasu też nie unikniemy. Okay, Maxi, I'm safe. I like your shirt. Thank you. Your shirt, yeah. Okay, Maxi, you can go. How many times you do this route? Oh, many. Many times? Pierwszy mały wyciąg za nami. Łatwo było, chociaż tu był taki straszny moment, ale dobrze poszło. Prawdziwa wspinaczka teraz się zacznie. Yeah. Okay, belay off. Yeah. Thank you very much. Thank you. No to zaczynamy zabawę. 4. Czym byłaby zabawa? Czym byłaby wspinaczka? Bez yerby. Na pewno nie tym samym. Także łapcie tu kod rabatowy na zakupy yerby oraz akcesoriów w moim sklepie. Kod jest ważny tylko do jutra. Także musisz się uwinąć, co by nie zaprzepaścić tej okazji. O, pa.
Pa, para, pa, pa. Klip. Ale pięknie. Tak więc melduję się na pierwszym stanowisku. Udało się poprowadzić bez problemu. Teraz trzeba przygotować się do asekuracji, aby Mexi mógł dołączyć, więc cięcie. Tajowie i wspinaczka. Tajowie to Azjaci, a Azjaci w większości przypadków są takiej drobnej budowy. Takie cechy predysponują do uprawiania wspinaczki. Tajowie wspinają się doskonale. Tak słyszałem, że oni się bardzo dobrze wspinają. Jak chodzi o wykonywanie ruchów i pokonywanie trudności wspinaczkowych na drogach skalnych, no to są mistrzami. Natomiast niestety, ale w temacie sprzętu to już gorzej. Przez to, że tu jest duża rotacja wspinaczy z całego świata, Tajowie tak jakby inspirują się każdym po trochu i nie wypracowali takiej swojej metodologii sprzętowej, dlatego oni sprzętowo gorzej, natomiast wspinaczkowo to są mistrzowie. Mexi, this is good station? Yeah. Okay, because I'm not sure. I wanted to go there. This station. Okay. Now? Okay, yes, you can go. Well. Yes. Too hot, no? Humid. Excellent. Okay, I'm set. Okay, delay off. Yep. Pięknie, meldujemy się na stanowisku. Mexi and Marcin. Siemano. Piękny widok. Beautiful Tonsai. How long you climb? 13? 13? Yeah. Oh, Not long, huh? how old are you? 41? 41? Yeah. You have 41 years? Yeah. Okay, you're looking more young. Oh, thank you. You're looking young like me. 36. I wish. Okay. Number is just, yeah? Yeah. Okay, this is really hard one. This one the hard one, huh? The hard one. Yeah, this one. The most hard pitch now? Yeah, this one, yeah. 6B plus. Yeah. And the top not very hard. This one harder than another one. Yeah. You can lead. Spróbuję. Okay, Spróbuję. I can try. No, you don't try, you do it. We will see on cracks. You can save, you can fall, huh? Don't worry. I can fall, yes? Yeah. Okay. I catch you. Okay. Save fall. Okay. Can I go? Yep. See you. See you there. Natomiast jak chodzi o mnie i o wspinaczkę, to powiem całkiem nieskromnie, że mam talent do wspinaczki i mam całkiem nie najgorsze predyspozycje. Też jestem dość drobnej budowy. Jestem trochę taki właśnie mały mięśniak, także podciągania swojego ciężaru ciała na rękach czy tam nogach nie stanowi dla mnie większego problemu. W sumie wspinam się całe życie, ale tak naprawdę żeby się przyłożyć do takiej wspinaczki sportowej i jakby pokonywać jakby zwracać uwagę na trudność drogi i tak dalej, no to ja tak naprawdę, no nie wiem, no parę miesięcy temu dopiero zacząłem się nad tym skupiać.
Yeah, but I don't know how to survive. Jest there. Swoje życiówki wspinaczkowe zrobiłem w tym roku. 7A na Kilterze. Wiadomo, Kilter to nie jest wspinaczka wielkościanowa i tam są trudności, są mocne, ale są krótkie i tam nie ma tych trudności w ciągu, więc inaczej. Jeśli chodzi z liną wspinaczkę, to zrobiłem 6C na prowadzeniu najwięcej. Better right or Straight up now, straight up. up? Więc dopiero teraz zaczynam iść do przodu i robić jakieś lepsze wyceny. I czuję, że 7A nadejdzie w przyszłym roku. Myślę, że to jest w moim zasięgu. Kiedy przyleciałem tu na Krabi, żeby się wspinać, to kupiłem swój pierwszy przewodnik wspinaczkowy. Taka książka z tymi wszystkimi drogami. To jest taka jakby mapa skarbów. A te skarby to są drogi wspinaczkowe. I naprawdę zaczęło mi na tym zależeć, bo nawet zacząłem trenować wpinki w pokoju. Wiecie, że lina, powiesiłem sobie na Gardin-sztandze Express, no i trenowałem sobie różne wpinki. Klip! Obczaiłem najpierw tutoriale na YouTubie, jak się wpinać do Expressa, bo kiedy chcemy progresować wspinaczkę z liną, to nie chodzi już tylko o samą wspinaczkę, typowo ruchy, jak układać nogi i ręce. To jest też bardzo ważne, ale ważne jest też, jak wpinać ekspres, jak go wypinać ze szpejarki, jak wpinać linę do tego ekspresa i tak dalej. Ogólnie sprzętowo jest, też trzeba ogarniać. No nie wiem, nie widzę tu teraz chwytów. Take! No niestety poszedł blok. Nie no nie wiem jak tu iść. Nie wiem jak się poukładać. Spompowałem się. No do góry muszę iść, no gdzie? Nie ma życiówki. Ja bym poszedł tu w prawo. A on mówi, żeby do góry iść. Nie bój się, Marcin, jesteś bezpieczny. Jesteś bezpieczny. He? Right? No dobra, czyli ja trochę źle poszedłem. Czyli ja mam iść tędy, bo tędy jest łatwiej. Czyli mam iść tędy, a nie tędy. Czyli źle próbowałem. Okej, climbing? Okay, come on. Wiem, wy mnie kojarzycie ze wspinaczką bez asekuracji, czyli tak zwanym free solo. I wiecie, że to ogólnie jest bardzo niebezpieczne. Znaczy, no tak, no free solo jest niebezpieczne, ale jeszcze bardziej niebezpieczne jest mieszanie tych dwóch styli, czyli mieszanie wspinaczki z asekuracją i bez asekuracji. Bo jak przestawisz swój mózg na solowanie, no to wtedy twoje ręce jakby nigdy się nie chcą otworzyć i jak ktoś ci powie, że ty masz linę i uprząż i możesz otworzyć ręce, no to jest trudne. Okay, Maxi, I'm safe. Yes, good, but it was scary for me. Why? One moment, because I don't know where is place for hand, where is place for foot. It's challenge. You know, it's on site for me. A, też się zgrzał trochę. Też się trochę zgrzał Maxi. Hello. Bango! No, zamienimy się teraz, bo teraz jest kolejna 6B+, trudność będzie podobna, a z tego co słyszałem już od polskich kolegów, ostatnio mi właśnie Marcin z Kasią opowiadali, bo oni robili już tą drogę. No to teraz będzie taki najtrudniejszy moment. Na szczęście ukierunkowany tak jakby na całe ciało, a nie tylko na palce, więc powinienem dać sobie rady. Bo ogólnie jest silny i odważny, ale techniki mi brakuje, więc Maxi pójdzie jako pierwszy. Which one is your favorite multi-pitch? This one, I think for me, because you
easy to have a, radio station. yeah, a lot of place for, Yeah. for rest. But this is the best one there. At Catwalk. Ah, On the top how name this wall? there. Catwalk. Cap wall. Yeah. Okay, I need check in the Yeah. guide. But 60 plus. 6A plus. C. C. 60 plus. 60 plus. 60 plus. Okay, 5 okay, nice. Two very top. Czyli to jest ulubiona skała Meksiego. Od niedawna dopiero zacząłem łapać takie zaufanie do sprzętu i zaczęły mi się otwierać te ręce na stanowiskach i powiedzmy, że jakiś tam relaks zaczynam po dojściu do stanowiska odczuwać, ale do tej pory mam cały czas z tym problem i kiedy wiszę wpięty w stanowisko, to i tak adrenalina buzuje w moich żyłach, czuję się wtedy, jakbym robił coś nie tak. No i tu trzeba uważać, bo może dojść do takiego, wiecie, momentu, że się zapomnisz, że jesteś free solo, bo myślisz, że jesteś na sprzęcie, no i no niektórych już nie ma niestety przez mieszanie styli. Koncentracja to jest ważna rzecz we wspinaczce. No ale wiecie, ja po prostu chciałem wam tylko pokazać, jak wygląda wspinaczka z przewodnikiem z lokalnego base campu. I tak oto właśnie wygląda. Całkiem niesamowicie i dość spektakularnie. Ostatnio wspinałem się z Marcinem i czułem się naprawdę bardzo bezpiecznie. Z Meksim też się czuję bezpiecznie, ale trochę mniej. Generalnie widać duże doświadczenie u niego. Przedostatni wyciąg. Meksi na prowadzeniu. Ready on belay, Peter. Where are you from? From Poland. Very cool. And you? Australia. Australia. Oh, nice. Never been, but I want. He made it look very easy. It's expert. Yeah. Expensive? Yeah, really expensive. How much? 6,000 6,000. per one way. Wow. Yeah. Climbing! Okay, guys, see you. So yeah, Have take fun. care. No to, co teraz jest tu przede mną, wygląda ciekawie. Widziałem na zdjęciach, że ja muszę jakiś taki rozpór zrobić pomiędzy tą ścianą a tą tufą. Dobre, duże chwyty. Czyli tam za mną jest chwyt. Lean on it. Yeah, yeah. Dobra. O kurde! Tu trzeba takie coś. Ja. Bez kitu. Sam bym na to nie wpadł. O ja pierniczę. Now I need to transfer to Tufa. Ah. Chimney. Yeah, chimney.
It's mine. Right. Yeah, you looking up? Whew. Okay, Os. This way or this way? This way first. Ależ wymyślna droga. Lubię takie drogi, ale zapomniałem się wypiąć. Yeah. The last one very short. Yep. Nice. Yep. See? Muy bien. Uhuhu. No, ten wyciąg był taki Now you said gimnastyczny, like a gymnastic. of the leg. Bardzo mi się podobało. Dobrze, że on szedł na pierwszego i mi tu podpowiedział u góry. Yeah. The last one is 6A, yes? No, 6B plus. 6B plus tu? Okej, And ready. okej, czyli tu też jest 6B plus teraz i bardzo małe chwyty będą. Więc może lepiej będzie jak szef pójdzie pierwszy. Can you go first? Yeah. Ostatni wyciąg przed nami. Okay, climbing. Timing. Humanality. Ta droga, którą właśnie robimy, droga o długości 110 metrów, to jest bardzo popularna, wielowyciągowa wspinaczka na Tonsai. Trzeba tu uważać, żeby nic nie wypadło z kieszeni, bo tam na dole jest bar i normalnie ludzie się przemieszczają. Na szczęście nie trzeba się martwić tym, że skała odpadnie, bo skała jest tu bardzo dobrej jakości. Yes. Can make long one. Make the logo. Pięknie, udało się, zrobiliśmy to. This is the last, yes? Last beach. Yes. Pięknie. No mało brakowało, aby się udało. Tylko w jednym miejscu miałem bloka. Przygotowujemy się właśnie do zjazdów. Musimy zjeżdżać na 3 razy. On na mnie poczeka w miejscu docelowym. Okay, and Take care, brother. And see you later. Welcome to Thailand. But you have no posting, huh? Yeah, you don't have to? Yeah. Okay. Forget. But this one, the lock. Ah, okay, perfect. You too, huh? Be careful, huh? Zjazdy linowe to jest coś, czego przy takiej normalnej, jednowyciągowej wspinaczce na ściance do wspinaczki raczej nie uświadczysz. Jest pięknie, ale trzeba zjeżdżać, bo słońce czasami pokazuje swoje pazury i już za moment dotknie tymi pazurami tą ścianę. Lepiej, żeby nas nie było już na tej ścianie wtedy, bo może nas przypalić.
Aby wspinać się na Humanity, konieczne jest zabranie 70 metrów liny. Wtedy możemy zjechać na 3 razy. Natomiast zabranie tylko jednej 60 to bardzo skomplikuje sprawę, bo wtedy trzeba zjeżdżać na 4 razy i jeszcze to w jakiejś tam odpowiedniej kolejności na tych stanowiskach zrobić. To już musicie doczytać, jak macie tylko 60, żeby się przygotować na jakieś komplikacje. Real Thai style with cigarette. Someone cut my rope. Cut? Yeah, they didn't tell me. What? Because it's 80 meter. 80 meter. But now no 80 meter. Not 80 meter. Yeah. Ah, okay. And nobody tell me. Okay. So how many meter we have rope? This one probably 60 something. 60 something. Yeah. Okej. Czyli myśleliśmy, że mamy 80-metrową linę, ale mamy chyba 60, więc połączenia naszych lin. Tu właśnie podwójny zderzakowy, double knot. Double knot? No double knot. It's tie knot. Niezły numer z tą liną. Dobrze, że nie byliśmy sami na ścianie. Wyprzedził nas zespół z Australii, więc połączyliśmy liny i dwie 60 dają 60-metrowy zjazd, czyli do ziemi możemy zjechać już. Dobra, teraz sobie trochę lepiej zmontowałem ten układ zjazdowy. Nie widziałem jeszcze takiego zjazdu, że my zjeżdżamy jakby w tym samym czasie na dwóch końcach liny. Ale skwar, słońce tak daje popalić, że to jest koniec świata. Myślę, że takie zjazdy są podwójnie niebezpieczne, bo jak tu by coś poszło nie tak z jednym wspinaczem, to tak naprawdę obaj wspinacze lecą, bo ta lina nie jest nigdzie przywiązana, a my stanowimy przeciwwagę po przeciwnych końcach tej liny. Nie wiedziałem, że można tak zjeżdżać. Pierwszy raz tak zjeżdżam, średnio mi to ogólnie się podoba, sam bym na to nie wpadł. No i zabawne lądowanie na dachu. O. Yeah. Yes. Nice. Thank you very much. Thank you. Wow, so hot. Yeah. Long time, sorry. Pięknie to wyszło ogólnie, a teraz idziemy na Basecamp i rzucimy wyzwanie Mexiemu. Mexi wygląda na to, że ma bardzo silne ręce i zrobimy challenge z wiszeniem na drążku. Zabrałem tutaj ten swój obrotowy drążek i obiecałem Mexiemu, że mu dam $100, czyli $100, jak będzie wisiał przez 2 minuty. Bardzo mu się spodobał ten pomysł. 2 minutes, huh? 2 minutes only. Yeah. Mexi, ready, set, go. Recording, yes? Okay. No dobra, zobaczymy. Zawsze byłem ciekawy, jak Mexiego zobaczyłem pierwszy raz, to czułem, że on może długo wisieć. O, dobra technika, good technique, yes. Widzę, że obciąża najpierw lewą stronę, później prawą. Good. 1 minute 25 seconds. 35 seconds to $100. Come on. 30 seconds only 30 seconds. Minuta 35.
Come on, come on. Come on, only 20 seconds, 20 seconds. 15, 15, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Yes! Yeah! No! 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 Canada or America? Ja pierniczę, zrobił to, no nie wierzę. We party tonight. How many buckets we buy with that? All of What them. we have, what we want tonight. Okay, let's go to cash. Max, you're amazing. You do this. It's really hard, really hard. Yeah, when I try to move my hand, they're moving around, you know. Yeah. It's very hard. Yeah. $100 is how many Thai baht? Będę musiał te $100 wypłacić mu w tajskich batach, bo wymieniłem już wszystkie dolary. 1, 2, 3. Thank you very much. Thank you. Congratulations. Bye bye. Jeśli będziecie kiedyś w Basecampie, to możecie sprawdzić, czy ten drążek tu jeszcze wisi. Tak więc drążek zostaje w Basecampie, a my idziemy na obiad. Let's go to eat. W tamtym kierunku. No co, można się było tego spodziewać. No nie ma co się dziwić. Tajowie, w ogóle Tajlandia to jest jeden z takich krajów, który nigdy nie stracił niepodległości. Więc to są właśnie silne hopy. A Meksi nawet opowiadał, że on kiedyś był w armii. Że kiedy pracował w wojsku wiele lat temu, no to jego rekord na drążku to było 80 podciągnięć. I to bez tak zwanego aktywnego resta. No więc wynik jakby elitarny. Więc no nic dziwnego, że Meksiemu się udało. Ja chyba pierwszy raz widziałem w ogóle, żeby ktoś przy mnie, jak długo żyje i bawię się w te drążki, to jeszcze nigdy nie widziałem, żeby komuś się udało uwisieć te 2 minuty. No, to był pierwszy raz. Mama's Chicken, siemano. To jest taka miejscówka na Tonsai, chyba najstarsza restauracja w okolicy. Około 20 lat to już tutaj funkcjonuje. Jest to bardzo znane miejsce wśród wspinaczy, którzy po właśnie wspinaczce lądują tu, aby coś zjeść. No i my tak samo. Tu jest cashew nuts with prawns, czyli takie właśnie orzeszkowe cudo razem z krewetkami. I dla Iwonki jest kurczak. Podobnie wygląda, tylko z kurczakiem. Dziękuję. Bardzo dobre było. Dziękuję też za wytrwanie do końca. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.